Witam wszystkich serdecznie. W tym odcinku będziemy rozpakowywać i testować takie coś jak Spark Plug Tester, czyli taki tester do świec zapłonowych. Przyniosłem sobie tutaj używane świeczki z chyba mojego sandacza, mojego klasyczka, czyli Nissana Samy. Możliwe, że też tam są świece z Hondy, Accord Tourer, ręka. Dlaczego to kupiłem? Ogólnie do kogeneratora, żeby nadzorować, jak się zachowują świeczki. No ale w międzyczasie jeszcze wychodzi, że mam check engine w aucie. Wychodzi to z racji, że mam niby wykrywane spalanie stukowe, więc tym bardziej się to przyda. Na razie sobie wszystko wyładujmy. Instrukcja. No, dużo tutaj nie ma. I podkładki chyba, żeby ładnie pasowało. I terminale. Oczywiście później powrzucam zdjęcia. No, ale coś widzę, że są śrubki, więc na pewno zobaczymy do środka. Bardzo tania ładowarka. Jest tutaj gdzieś jakaś śrubka. Nie ma. 12 V 2 A, czyli 24 W w teorii. Bardzo lekkie. Wiem, że to nie będzie nic fajnego. No ale dobra. Świeci na niebiesko. Ok. Odpalimy na OK, czyli przygasa, czyli jak wyłączymy, jest szansa, że nas popieści. OK. Kto czyta instrukcję? Ja rzadko kiedy. OK. Przyjmijmy, że tak to ma być i OK. Coś się dzieje. Świeci na zielono. I widzimy świeczkę. O ile widzimy. Zapewne słychać. Spróbujemy. Ok. Na małych obrotach nic się nie dzieje. Już widzę, jak zamiast potencjometra można by było dać audio, jakiś input i by można było na tym muzykę grać. Teraz są dwie opcje. No właśnie. Przestało działać. Hehehe, zepsułem już zajebiście. Okej, dajmy temu się schłodzić. Damy sobie inną świeczkę. Może, że świeczka poszła się gonić. Damy sobie drugą świeczkę. Okej, widzę już jedną rzecz. Zasilacz przysiada. Okej, udało się to uśmiercić. Świetnie. Świetny test. Nie zdążyłem za dużo sprawdzić i już się uśmierciło. Damy sobie jedną świeczkę. Okay. Na pewno coś poszło nie tak, bo przysiada zasilanie. Power świeci. High voltage też świeci, ale się nic nie dzieje. Dobra. Spróbujmy tylko tą. Dobra, uśmierciłem to. To było szybkie. Teraz pytanie, czy uśmierciłem zasilacz, czy uśmierciłem sprzęt.
Zobaczę, czy mam taką wtyczkę i spróbujemy to zasilić skądś indziej, bo zasilacz wyciągnięty z zasilania i jeszcze świeci, to świadczy o czymś średnim. Choć najpierw zobaczymy do zasilacza, co się stało. Mamy śrubokręt, z racji, że po samym odgięciu już się coś tutaj zaczyna dziać. Mało profesjonalnie, ale jeżeli coś przestaje działać po minucie od podłączenia, no to szczerze tylko utopiłem pieniądze. Robię to po to, żebyście... Aha, to dalej świeci. Widzicie? To dalej świeci. Robię to po to, żebyście wy nie musieli. Ok. No nie było czego się za bardzo spodziewać tutaj. Nie chcę dotykać samej płytki. Dlaczego? Bo te kondensatory, a najbardziej ten od strony wejścia, jest na 400 V. Prawdopodobnie jeszcze 3 ma zasilanie. I co, przynajmniej mamy rezystor jakiś do ładowania wstępnego, ale ja bym tego nie dotykał w trakcie użytkowania. Dlaczego? Ale się boję tego dotknąć. To jeszcze cholerstwo świeci. Całe twoje bezpieczeństwo między pierwotnym a wtórnym filtrem, w sumie tutaj nawet nie ma separacji, no to tyle przynajmniej, tylko cię izoluje to, co jest na tym trafoku. Co kojarzę, to te transformatory, one są tak biednie nawinięte, że ogólnie nie jest skazane dotykać nic metalowego po stronie wtórnej. Dobra, mamy to tutaj. Nie wiem, czy mam odpaloną lutownicę. Mam. Lutujemy sobie to. Nie ma jak to świeży sprzęt od razu zepsuć. No było po prostu przetestowane zgodnie z możliwościami. 12 V 3 A, a to jest 12 V 2. No to jesteśmy bardzo blisko. Więcej prądu nie zaszkodziło. Okay. Plus, minus i w sumie by przydało się odpalić. Bierzemy prądu ile wlezie, czyli wiemy, że coś się w środku skopciło, bo bierzemy 3 A. Więc tak. Od strony zasilacza, zasilacz prawdopodobnie przeżył, zdupczyło się to coś. Szkoda, że mi minął czas na wystawienie oceny na to, no ale trudno, zdarza się. Zbyt długo zwlekałem. Może uda mi się jeszcze wystawić ocenę. Dodatkową ocenę. Uda mi się wstawić typu, no użyłem to dopiero po pół roku, po 3 minutach się zepsuło. Ciekawe jaka będzie odpowiedź, czy nie usuną mojego wpisu. Ok, za dużo tutaj nie ma, przynajmniej z tej strony, ale mamy kolejne 2 śrubki. Tu już widzę, że tutaj są gwinty połamane. Tu i tu. Ktoś za mocno to dokręcał. Tak. Krzyżaka odkręcam płaskim. Na szczęście wszystkie śrubki te same. Okej. Korytko. Zobaczymy, co to jest warte. Czy coś tutaj jest takiego, co by mogło się ulec uszkodzeniu. Możliwe, że będzie jakaś elektronika z drugiej strony. Przepraszam za ostrość.
trzyma. No troszeczkę tego tutaj jest, tej elektroniki. A i tutaj mamy cewki, które powielają. No i coś tutaj się zwarło z racji, że już to nie działa. Porobię zdjęcia i zaraz lecimy dalej. Dobrze. Zdjęcia porobione. Tak patrzyłem, co możemy zrobić. Za dużo nie potrafimy. Z racji, że mamy ograniczone miejsce, nazwijmy to tak. Dlatego to sobie skręcę z powrotem. Spróbujemy sobie to odpalić na sucho. Sytuacja występuje taka. Odpalamy, robi się z wora i nie działa. Czyli tak, są dwie opcje. Coś ma zworę, albo coś nie dociąga tak jak powinno. Czyli najwyżej będę miał na jedną świeczkę. No fajnie jakby w ogóle to jeszcze działało. Bo zasilacz, jak widać, za dużo nie musiałem się starać, żeby się otworzył. Przynajmniej mam kabelek. To na razie tak, żeby się nie straciło. Tyle to jest warte. Teraz tak. Kombinuję zrobić jakieś takie szacher-macher typu coś takiego. Tu mamy obudowę. Tu mamy świeczkę. Zgadza się, zgadza się. Jesteśmy za porcelanką, jesteśmy za porcelanką. Minus na obudowie, minus na obudowie. Jest, jest. Gdzie są pytania? Minus na obudowie. Jest. Jest bezpieczny. No nie, lepiej, żeby mi się to nie przewróciło na rękę. Spróbujemy jeszcze raz, tylko sobie ten przewodzik damy troszkę więcej od siebie, to tak bardziej od siebie, gdzieś tutaj było te pokrętełko, tu jest pokrętełko, przynajmniej izolowane, bo nie mamy gwarancji, że te 1000 V, które tutaj się generuje, nie przeskoczy nam przez elektronikę. Więc wracamy do punktu wyjścia, czyli bierzemy sobie zasilacz. 12 V, 3 A, start. OK. I mamy od razu zwarcie po załączeniu. Czyli tak, mamy pierwszy etap. Jest, od razu pokazuje nam, że jest zwarcie. Teraz coś się dzieje, ale się nie dzieje, bo nam coś wcina. Jedna strona iskrzy, czyli z tej strony nam coś się pali, dymi. Chłopaki ostatnio sobie robili, że nic się nie dzieje, nie ma ognia, nic nie wybuchło. Tu się coś dymi. Pachnie sukcesem. Czyli bierzemy 3 ampery i się nic nie dzieje. Ok, brak reakcji. Coś pachnie smrodliwą elektroniką. Coś się dzieje, jedynie nie wiem, albo potencjometr, albo coś. Przez chwilę chciało kopać. Dożynanie. Coś się dzieje. Dobra. Dożynanie tego trupa się średnio udało, ale prawie mieliśmy dymek. Pozdrawiam chłopaków, którzy czekają, aż w końcu coś wybuchnie na odcinku. Byliśmy blisko, nie udało się.
To już chyba dzisiaj nie będę dokręcał, albo może skoczę po termowizję i zobaczymy, co tu się grzeje. Dobrze, mam termowizję, mam to na bieżąco, tak żebym ja w tym obiektywie widział, co tu się dzieje. Na razie świeci jak wściekła cywa, prawdopodobnie się skopciła, tak później się przyjrzałem, widać taki, jakby to nazwać, zgazowanie tej izolacji. Dlatego Wam to najpierw nagram. Tutaj te przewodziki troszeczkę zagiąłem, żeby nie doszło do zwory, niekoniecznie potrzebnej, bo to już i tak się dość namęczyło, więc biorę zdjęcie, zrobię tego, co tam widzę, żeby było i zaraz lecimy dalej. Sorry, że tak ruszam kamerę. Dobrze, ujęcie z ręki. Hełmostatyw nie daje rady. Jest takie nietypowe nagranie. Widzimy, że nam świeci ta cewa jak wściekła. Odpalimy sobie. No i świecą nam dwa elementy jak wściekłe. Prawdopodobnie tamty MOSFET i jeszcze jakiś tam półprzewodnik i on nam prawdopodobnie zjada całość. Dobra. Zmienimy sobie ujęcie zaraz. Dobrze, bawimy się na dwa telefony. W jednej mam kamerę, w drugiej termowizję. Odpalimy sobie to ponownie. I teraz tak, patrzymy sobie na elementy. Jeden to będzie tamty chyba MOSFET i co tutaj drugie się nam świeci? Któraś dioda. Dobrze, palucha sobie sparzyłem. Q6 jest gorący i coś tutaj w tym obrębie. Po wysmażeniu kładu jesteśmy w stanie sobie coś może zmierzyć. Damy sobie na diodę. Sprawdzimy. I stawiam, że będzie coś takiego. 500. Więcej niż 500. 800. Wygląda, że jeszcze jest ok. Obrócimy sobie. Nic. Nic. Jeszcze tutaj powinna nam się dioda pokazać w jedną stronę. Nic. Za bardzo nic, raczej tak. Za bardzo nic. Teraz są dwie drogi. Albo któraś z tych diod jest uwalona i dlatego to się tak dzieje. Zobaczmy. Nie mamy w ogóle żadnego przejścia. Tu powinniśmy mieć w drugą stronę. Ta jest jakaś mała rezystancja. Powinno być pół V, a może, że to jest szotki. A ta jest martwa. Nie, dobrze pokazuje. Kądzioł. Ciężko mi teraz powiedzieć, jak to tutaj jest podzielone. Ale może po prostu spróbujemy sobie jeszcze same cewki sprawdzić na rezystancję. Znaczy będzie duża rezystancja. Nic. 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 Czyli jeszcze większe są, no bo jest duży multiplikator. Tu muszą być duże rezystancje. To będzie w megaohmach. Albo coś z miernikiem? Nie. Może, że są jakoś ok, czyli są tak nawinięte. Jeszcze niżej. Prawie 2 kiloohmy. Tu mamy prawie że zworę. Tu mamy prawie że zworę, czyli to będzie pierwotne, a to będzie wtórne. A tu mamy dużo więcej. Może się cewki przeżyły, tylko uwaliło nam całą elektronikę. Diody.
napięcie przebiło. Czyli same cewki są ok. Czyli tak, wniosek na razie, bo nie mam na razie chęci tego naprawiać, szczerze mówiąc. Będzie na pewno kolejna część. Co możemy stwierdzić? Działało. Tu jest ta skala gdzieś tutaj. Ale wyłączę, żeby nie brzęczało. Jest skala. Powiedzmy do 2000, 3000 spoko, 5000 i powyżej nie dało radę i się zestrało. Tyle mogę na razie powiedzieć. Czy to jest powtarzalna sytuacja, czy nie? Ciężko mi powiedzieć. Cewki przeżyły. Możliwe, że uwaliło któryś komponent półprzewodnikowy. Stawiam, że może diodę przebiło, że była za duże napięcie wsteczne, albo MOSFET przebiło. Na pewno sobie wezmę marker i zaznaczę, że ten był gorący jak słońce. No i później wezmę się za, przepraszam za ostrość, wezmę się za mierzenie, żeby doszukać się, co tu poszło nie tak. Ten kanał żyje, ten kanał nie żyje. Spróbujemy po prostu odczepić kilka rzeczy i zobaczymy. Albo zobaczę. Zacznę mierzyć, odczepiać i może się pokaże, co tu jest spindolona. Aha, czyli może być, że stryknięciem włączamy ten MOSFET albo układ i zasilamy, bo to ma sens. Ta jedna nóżka idzie tu i do zasilania, czyli dopiero tutaj ten mechanicznie nie rozłącza ten, tylko on przez tego MOSFETA łączy. I później możemy mieć jedną diodę, która jest do elektroniki. No tutaj mamy klona. Ta idzie do jednej strony, ta idzie do drugiej strony. Może być to dioda uwalona. Ale muszę ją chyba wylutować, bo nie jestem w stanie ją sprawdzić tak na płycie. Prawdopodobnie jakieś inne komponenty mnie okłamują. Tyle. Wniosek działa na chwilę. Czy polecam? Zobaczymy, jak się uda naprawić. Ogólnie bardzo dużo niecnych pomysłów z tym można mieć. Jako tako, jako projekt. Wytrzymałość elektroniki podważalna. Link będzie w opisie. Jak ktoś będzie chciał śledzić, proszę patrzeć dalej. To dziękuję. Do następnego. Cześć.